Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was, moi kochani, serdecznie w kolejnej części malowania obrazu. Dzisiaj skupimy się na malowaniu farbami olejnymi. Na palecie jest mnóstwo kolorów, ponieważ obraz, jak widzicie, jest pastelowy, kolorowy, dużo jest odcieni błękitów, mamy piękne również róże, które nam się pojawiają, mamy turkusy, połączenie w tle również ciepłych kolorów. Dzisiaj będziemy pracować zarówno pędzlami, jak i szpachelkami. Pędzlem postaramy się namalować fragmenty postaci, namalujemy podstawę, całą tła, pokażę Wam, w jaki sposób wykonać dobry rozmaz, tak aby pojawiły się delikatne melanże, oraz w jaki sposób zastosować grube faktury szpachelką, tak aby za jednym razem można było namalować cały obraz olejny, nie czekając na to, aż warstwa po warstwie wyschnie, tak jak to się zawsze odbywało w malarstwie olejnym klasycznym. Przedstawienie kobiety jako alegorii związanej z kwiatami. Chciałam stworzyć wrażenie takiej Japonki w kimonie, której wzór kwiatowy w zasadzie wychodzi nam tak naprawdę na cały obraz. Mam nadzieję, że będziecie dobrze bawić się, malując tą pracę razem ze mną. Zapraszam więc Was do namalowania alegorii kwiatowej. Przystępujemy do pracy. Ponieważ malujemy farbami olejnymi, oczywiście jako medium będzie występował tutaj olej. Może to być olej bądź medium olejno-żywiczne. Delikatnie, cienkim kałankiem postaram się najpierw stworzyć kontur i zacznę od namalowania głowy oraz fragmentu ciała kobiety. Kobieta stoi tyłem, więc w zasadzie interesuje nas tylko fryzura i fragment szyi. Delikatnie takim kolorem ciemnym, w zasadzie jest to czerń, ale taka czerń grafitowa, czyli delikatnie wchodząca w granat. Naszkicuję leciutko sam obrys, zarys, kształt w zasadzie naszej fryzury. I postaram się od razu wprowadzić ciemne plamy w miejscach, które mają być takie właśnie najchłodniejsze, najciemniejsze. Pamiętajcie, że czernie mają bardzo różne odcienie. Możemy pracować czernią taką w kolorze węgla, która będzie wchodziła nam w mocne szarości, ale w tym przypadku cały obraz będzie posiadał w sobie bardzo dużo różnych odcieni błękitów, niebieskości, więc tutaj wskazana jest taka właśnie czerń w odcieniu najlepiej właśnie takiego grafitu. Jeżeli nie mamy takiej czerni, możemy zwykłą czerń połączyć również na przykład z ultramaryną. Od razu delikatnie wprowadzam sobie nieco koloru takiego jaśniejszego, niebieskiego. Zrobię to pędzlem już nieco szerszym.
Pracuję na razie dosyć cienkimi warstwami, ponieważ będę chciała wprowadzić takie lekkie przemazania tych kolorów, które się tutaj łączą na razie plamami. Odrobinę fioletu. No i w miejscach, gdzie będę chciała, aby były nieco jaśniejsze, mogę dodać sobie troszeczkę bieli. Na przykład tutaj zrobimy leciutkie takie rozjaśnienie. Tutaj przy tych odcieniach niebieskiego, jaśniejszego. Dobrze, teraz taki dosyć miękki, szerszy pędzel dłonowy i tym pędzlem postaram się tak złagodzić przejścia między tymi odcieniami jaśniejszymi aż do tego ciemnego. Robię to bardzo delikatnie, ostrożnie, tak aby pozostały mi te jaśniejsze odcienie. Możemy również takimi delikatnymi roztarciami w oparciu pędzla delikatnie ściągać również farbę i wprowadzać takie jeszcze dodatkowe rozjaśnienia. Chciałabym uzyskać takie wrażenie gdzieś spiętych włosów, pokazanych właśnie z drugiej strony. I dlatego delikatnie w oparciu przecieram w ten sposób pędzlem, aby stworzyć takie naturalne połączenia. Jeszcze odrobinę rozjaśnienia. Przecieram również pędzel sobie o ściereczkę, tak aby nie wprowadzać zbyt dużo oleju, który może spowodować zbyt silne połączenie tych plam. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy. I teraz przejdziemy sobie do szyi. Jeszcze tutaj odrobinkę wykładzę te fragmenty tutaj samego wykończenia, tak aby ta krawędź była taka bardziej jeszcze dopracowana. I przechodzę sobie teraz innym pędzlem, ponieważ zawsze istnieje tutaj ryzyko zbrudzenia koloru, chcę, żeby karp był jasny, pobieram odrobinę sobie oleju i tworzę taki bardzo jasny odcień naturalnej skóry. Dobierzemy teraz troszeczkę oleju. Zazwyczaj najpierw gruntuję płótno całe olejem, ale ponieważ pracuję teraz różnymi fragmentami tak naprawdę, zawsze istnieje ryzyko, że tego oleju będzie gdzieś za dużo i trudno będzie wykonać precyzyjny wówczas rozmaz. W związku z tym pracuję w tym momencie fragmentarycznie i na dane fragmenty właśnie nakładam sobie od razu farbę z odpowiednią ilością tego oleju. Przy pracy nad wieloma szczegółami, farbami olejnymi, takie właśnie nakładanie fragmentami i praca fragmentami na bieli jest zawsze bezpieczniejsza. Gdybyśmy chcieli malować całe tło i dopiero na tym tle pracować na przykład szpachelką, oczywiście w takim przypadku zawsze lepiej jest sobie zagruntować delikatnie cienką warstwą oleju płótno.
I tak też wielokrotnie pokazywałam w innych filmach, jak można właśnie całościowo zagruntować płótno. Najpierw olejem, delikatnie przecierając, żeby warstwa była cieniutka. No w tym przypadku jednak będę pracować nieco inaczej. Tutaj wykonuję w tej chwili cień. I im bliżej tutaj, popatrzcie, skóry, tym ten cień będzie chłodniejszy. Dodaję odrobinę również tej czerni granatowej, ale w bardzo małych ilościach. Chcę, żeby wytworzył się taki cień. Tutaj od samych włosów zdecydowanie bardziej intensywny. Teraz bardzo taki delikatny, czystym pędzlem jeszcze rozmaz, dodając odrobinę bieli, która nam tutaj jeszcze ładnie rozjaśni. I stworzymy takie bardzo delikatne połączenie właśnie za pomocą melanżu, czyli takiego łagodnego przejścia. Farby olejne dają nam tutaj możliwość takich bardzo subtelnych, delikatnych połączeń kolorów i warto to przy tej technice malarskiej wykorzystywać. Dobrze, jeszcze odrobinkę zejdę sobie tutaj z włosami takim ciemnym kolorem nieco niżej. Tworzy się takie bardzo ładne, delikatne połączenia. No dobrze, już jest dosyć ładnie, subtelnie. I przechodzimy sobie teraz powoli do ubrania. Chciałabym, aby to kimono, ponieważ postać ma taką w zasadzie wizję Japonki, a tak naprawdę będzie to alegoria kobiety w kwiatach. Niech to kimono łączy się z kwiatami, które pojawią się wokół. Będzie to taka troszeczkę abstrakcja połączenia botaniki, połączenia pięknych, kwitnących kwiatów właśnie z materiałem całego tutaj kimona. Wprowadzam sobie teraz troszeczkę różnych odcieni. I znowu samymi fragmentami, popatrzcie, będziemy pracować. Różne odcienie błękitów. Ciemniejszy kolor damy tutaj pod spód. Pokażemy w ten sposób wypukłość materiału. Odrobinka fioletu. Niech te kolory ładnie
ładnie łączą się z naszymi włosami. I od razu po tej stronie. Damy teraz troszeczkę takiego koloru morskiego, bardzo ładny turkus. Odrobinka oleju, tak aby farba mogła dobrze rozłożyć się na płaszczyźnie. I jeszcze różne odcienie tego turkusu. Delikatnie rozjaśnię takim bardzo blado-żółtym kolorem niektóre miejsca, tak aby pojawiły się już troszeczkę również inne kolory. Zestawienie w postaci takich pięknych pastelowych barw jest tutaj takie bardzo atrakcyjne wizualnie. Czyli łączymy taką bardzo bladą żółć z błękitami, turkusami. Turkus jest w zasadzie taką mieszanką błękitów z odcieniami ciepłymi, w związku z tym takie połączenia bardzo dobrze tutaj wyglądają. Dodajmy sobie teraz troszeczkę ciemniejszych barw, wejdziemy w fiolet i w ultramarynę. Dodam teraz nieco więcej oleju, tak aby ten rozmaz był już teraz troszeczkę większy. Fiolet wspaniale się łączy z ultramaryną. Po tej stronie będzie więcej cienia, więc dodam również tego bardzo ciemnego koloru, tą czerń grafitową. Ona tutaj nam bardzo ładnie podkreśli głębię obrazu. Omijam miejsca, gdzie pojawią mi się zdecydowanie jaśniejsze kwiaty. Dodaję teraz odrobinę różu bladego, który również w bardzo ciekawy sposób będzie się łączył z tymi odcieniami właśnie ultramaryny i fioletów. Tutaj pod spodem dodamy sobie więcej ultramaryny.
stworzyć takie wyrażenie, jak gdyby jej ubranie, jej kimono było fragmentem płatków kwiatów. Tak jak łodyga, która rośnie, tak samo chcę stworzyć tutaj wrażenie, że jest fragment taki bardzo prosty, wąskiego kimona, który ciągnie się od dołu ku górze. Bladym turkusem rozjaśnimy po lewej stronie, a prawą stronę zrobimy w cieniu. Dobrze. Teraz szerszym pędzlem, poparcie płaskim, miękkim, spróbuję troszeczkę porozciągać te nasze farby, tak aby one stworzyły wrażenie zarówno tkaniny, jak i takich bardzo delikatnych płatków kwiatów. Poprzez takie rozciąganie odpowiednio nałożonej farby olejnej możemy uzyskać cudowne przejścia kolorystyczne, bardzo delikatne, bardzo gładkie. Dodając na przykład odrobinę bieli, możemy uzyskać jeszcze dodatkowo bardzo ciekawe przejaśnienia. Ważne jest, aby nasze pędzle, którymi pracujemy, były czyste, dlatego warto jest mieć zawsze co najmniej kilka pędzli podczas tego typu pracy. Dodam delikatnie takiego odcienia błękitu na skórze, ponieważ mamy do czynienia z takim zjawiskiem podczas malowania jak relatywizm barwny. A to oznacza, że każdy kolor ma w obrazie wpływ na inny. Po prawej stronie jest ta strefa cienia i tutaj też warto jest jeszcze dodać delikatnie tego mocniejszego koloru podczas tworzenia przetarcia. Wezmę teraz pałąż pachelka i niektóre miejsca delikatnie możemy jeszcze przepracować grubszą ilością farby, tak aby wprowadzić jeszcze ciekawe struktury do naszej pracy. Nakładając w ten sposób faktury, możemy jeszcze dodatkowo bardzo ciekawy wizualny efekt uzyskać. Takie faktury bardzo ciekawie wyglądają podczas łączenia je z delikatnymi rozmazami. Chciałabym tutaj jeszcze wprowadzić jakiś dodatkowy kolor, dosyć mocny, coś pomiędzy pomarańczem a taką bardzo jasną, piękną żółcią. Jako zaledwie delikatne plamki, które będą stanowiły takie barwne właśnie refleksy, które również pojawią nam się w kwiatach. Popatrzcie, to zestawienie pomarańczu i żółci z błękitami jest niezwykle piękne i kontrastowe. Będzie nadawało takiego dodatkowego kolorytu całej pracy. Dodajmy jeszcze odrobinę makowej czerwieni.
stworzymy piękny wzór przy okazji na naszym kimonie. Dodam jeszcze odrobinę refleksu na samym tutaj ubraniu, pociągając właśnie szpachelką takimi mocniejszymi ruchami. I tworząc takie właśnie wyrażenie pociągnięć płatków. Farby musi być nieco więcej w momencie, kiedy pracujemy szpachelką, tak aby wykonać odpowiedni efekt. Katem szpachelki możemy nadawać również bardzo cieniuteńkie linie. To samo możemy delikatnie wprowadzić jeszcze tutaj we włosach, samym kęcikiem, leciutko poparcie nadać jeszcze dodatkową strukturę naszej fryzurze. Dobrze, moi kochani, postać w zasadzie jest już zarysowana. Teraz będę chciała się skupić na tle i na kwiatach, fantazyjnych kwiatach, które będą tak naprawdę integralnie łączyć mi się z całą postacią. Chciałabym, żeby tło było bardzo jasne, bardzo pastelowe. W związku z tym czystym pędzlem postaram się nałożyć właśnie teraz taką kolorystykę, głównie na bazie bieli. I od tego sobie tak naprawdę zacznę, ponieważ ta biel będzie pięknie łączyła się ze wszystkimi innymi kolorami. Teraz użyję nieco więcej samego oleju, tak aby farba dobrze rozprowadzała się na dużych płaszczyznach. Odrobinę ocieplę teraz samą tą kolorystykę, tak aby te błękity wyglądały dosyć wyraziście na tym tle. Dodam odrobinkę sobie tego właśnie bardzo bladego żółtego koloru, na razie punktowo, i odrobinkę nieco takiego ciemniejszego jeszcze odcienia. Połączę to jeszcze z odrobinką różu, gdzieniegdzie. Róż musi być bardzo tutaj placiutki. I od razu drugim pędzlem pododaję sobie troszeczkę delikatnie tutaj już z brzegów takich też luźnych, lekkich kolorów pastelowych, które już będą mi wchodziły w kwiaty.
troszeczkę na razie jeszcze takich plamek pod same kwiaty, które niektóre będą naprawdę takie rozmazane, bardzo abstrakcyjne, gdzieś uciekające zupełnie w tło. I pilnuję tutaj, aby pędzel, który wprowadza te bardzo jasne barwy, był czysty i odrębny. Pamiętajcie, że malujemy olejami, więc one bardzo łatwo się ze sobą łączą i mogą również za bardzo rozmazywać. Teraz zupełnie już czysty pędzel. Ten chyba będzie bardziej miękki. Miękki pędzel potrzebujemy teraz po to, aby w sposób bardzo łagodny połączyć kolory, które pojawiły mi się w tle na bazie bieli. Dzięki tej bieli stworzy mi się bardzo delikatny, taki pastelkowy podkład. Na razie staram się pracować głównie na tych jasnych kolorach, najjaśniejszych, tak aby te ciemniejsze nie zbrudziły mi reszty. W różnych kierunkach pracuję tak, aby pozostały same tylko delikatne, takie przetarte plamki. Dodaję troszeczkę bieli i podchodzę bliżej samej postaci. Tutaj jest ryzyko oczywiście, że te włosy mogą nam się rozmazać i wejść w tło, dlatego trzeba pracować dosyć ostrożnie. Musimy tutaj podejść innym pędzlem, takim, który będzie czysty, dosyć miękki. Szukam tutaj odpowiedniego, myślę, że ten będzie dobry. I tak cienką warstewką delikatnie połączyć sobie teraz właśnie tło z postacią. Każde w zasadzie zbliżenie się, dotknięcie w tym momencie do ciemniejszych kolorów może je rozmazać, więc róbmy to dosyć ostrożnie i precyzyjnie. Nie możemy również pozostawić takiego efektu białego paska wokół postaci, bo to również nie jest absolutnie wskazane, dlatego musimy tutaj leciutko, delikatnie po prostu podejść do samej krawędzi. Pracuję sobie na razie po prawej stronie nad tłem, ale zaraz dokładnie ten sam zabieg będziemy powtarzać po drugiej stronie obrazu. I tutaj już też delikatnie wprowadzam poparcie krawędzia. Na razie bielą leciutko. Zabieg oczywiście bardzo szybko przybiera inne kolory. W momencie zetknięcia się na przykład tutaj poparcie z fioletem. Aby uniknąć takich ryzykownych tutaj połączeń, zawsze można zaczekać, aż takie tło po prostu wyschnie, to co namalowaliśmy wcześniej, i pracować znowu świeżymi farbami. Wymaga to jednak naprawdę dużo czasu, szczególnie przy grubszych warstwach farby. Więc jeżeli chcemy namalować tego typu obraz w zasadzie przy jednym podejściu, musimy pracować tutaj dosyć precyzyjnie. No i znowu wracam do poprzedniego pędzla i teraz postaram się już bardziej tutaj połączyć te moje barwy. Tutaj bardzo lekko, ponieważ na tym tle pojawią się kwiaty. Nie chcę tutaj zbyt grubej warstwy farby, która będzie mi później przeszkadzała w tworzeniu odcieni kwiatów.
Więc cieniuteńkie warstwy i bardzo subtelnie, delikatnie rozpracowane, tak aby pojawiły się jako takie plamy niemalże posprejowane. Dobrze, mamy piękne, bardzo delikatne pastelowe tło, które będzie tworzyło taką właśnie nam spodnią warstwę obrazu. I teraz musimy dokładnie to samo wykonać po lewej stronie. Czyli z olejem razem wprowadzam również sporą tutaj ilość bieli. Musimy dawać tutaj trochę więcej oleju, tak aby farba miała tutaj szansę rozprowadzić się na większej płaszczyźnie. Troszeczkę więcej błękitu dam, ale oczywiście chcę go przepracować bielą. Postaram się dodać odrobinkę jeszcze tych odcieni, które dawałam po tamtej stronie, czyli troszeczkę bladego różu. Ten różnik się pojawia w różnych miejscach, on będzie delikatnie tak wtapiał się w całość. Popatrzcie tutaj kolorystyki kobiety, kwiatów. Odrobinę żółci tej bladej, która również pojawiła mi się po prawej stronie pracy. Ta żółć delikatnie wprowadza takie rozjaśnienie całej pracy i ocieplenie również. Rozciągnę sobie od razu troszeczkę już więcej turkusu pod kwiatów. Sporo bieli przy samej postaci. Chciałabym, żeby ta ciemna główka z włosami tworzyła z tłem silny kontrast. No i tutaj dosyć już ostrożnie. Precyzyjnie wprowadzam farbę. I spróbujemy sobie znowu szerszym pędzlem ładnie połączyć zestawienia kolorystyczne.
najpierw silnymi ruchami, mocnymi, łączę farbę między sobą, a później bardzo, bardzo już delikatnie, bardzo subtelnymi ruchami, leciutko tylko tak przejeżdżam, aby stworzyć wrażenie idealnego rozmazu. Tło jest na razie bardzo jasne, pastelowe. Ono stanowi taki podkład do dalszej jego w zasadzie części. Tam, gdzie pojawią się kwiaty, pojawią się również mocniejsze plamy. Warto by było teraz nieco szerszą szpachelką wprowadzić troszeczkę ciemniejszych właśnie kolorów, ale głównie błękitów, głównie turkusów. To ma być identyczna w zasadzie kolorystyka jak naszego całego tutaj kimona, całego materiału. Wprowadzam teraz nieco większą ilość farby. Tak, aby mogła ona stworzyć takie piękne właśnie wrażenie jeszcze dodatkowego, rozmazanego gdzieś tła już w konkretnych podkładach kolorystycznych. Gdzie odrobinkę jasnej zieleni, którą połączę z turkusem. Ta zieleń musi być jednak bardzo subtelna, bardzo delikatna. Wdarła mi się czerwień, odrobina czerwieni, ale to nie przeszkadza, ona również się pojawi nam w kwiatach. Jasny błękit, on jest taki bardzo delikatny, bardzo subtelny. Musimy tak popracować nad tłem, aby stworzyć bardzo dobrą kompozycję. Wszystkie te plamy muszą równoważyć nam obraz z każdej strony. Do fioletu dodam teraz sobie róż. I również podprowadzam już kilka takich podkładowych kolorów. Spróbuję sobie teraz to wszystko delikatnie przepracować szerokim jeszcze pędzlem, tak aby moje plamy zaczęły lekko łączyć się w niektórych miejscach również z tłem. W ten sposób stworzę takie częściowe rozmycia. To
jest zawsze takie bardzo efektowne, jak wykończenie tego tła. Dzięki tego typu rozmyciom, szczególnie w obrzeżach gdzieś tła, tworzymy wrażenie takiej estetyki, pewnego porządku w obrazie. Kompozycja staje się bardziej zamknięta, przemyślana, mniej pojawia się chaosu i przypadkowości. Szpachelkę i teraz mogę jeszcze delikatnie przepracować w tym trochę bardziej samą białą, wprowadzając gdzieniegdzie więcej światła samego. Szpachelka musi w tym momencie być silnie wgniatana w farbę. Ona ma mocno przylegać do niej. W moim przypadku nie rozmarzę mi dobrze tych wszystkich kolorów, które łączą się w tym momencie ze sobą, a cały czas pracują. One są mokre, pamiętajcie. Pracujemy farbami olejnymi. Jest to zupełnie inna praca niż farbą akrylową. Farba akrylowa już dawno by wyschła pod spodem, nie moglibyśmy stworzyć pewnych rozmazów. Biel będzie dodawała nam takiego mocnego blasku i światła dodatkowego w obrazie. Pamiętajcie o wycieraniu szpachelki również co jakiś czas. Obraz dzięki takiemu zabiegowi staje się niezwykle malarski. Dobrze, teraz jeszcze nieco więcej w niektórych miejscach cienia, tak żeby stworzyć bardzo ciekawe kontrasty. Myślę, że ta strefa, która była generalnie w cieniu, ma prawo tutaj również uzyskać go więcej, więc dodaję sobie tą grafitową czerń.
odrobinę pomieszanych, ciemnych błękitów. Nieco mocniejszego koloru w ten sposób można tutaj nadać. I troszeczkę tutaj po tej stronie również takich wychodzących, pięknych odcieni tej kolorystyki. Dobrze, kantem szpachelki teraz wyznaczę kilka takich cienkich gałązek, które będą elementami właśnie kwiatów, gałęzi. Chciałabym stworzyć takie wrażenie, że dół kimona kobiety jest jako łodyga wychodząca, z której wiją nam się pędy. Można to zrobić w bardzo ciekawy sposób, właśnie kantem szpachelki. Oczywiście taki obraz można namalować na znacznie większym formacie, wówczas będzie zdecydowanie jeszcze bardziej atrakcyjny wizualnie. Duże, nowoczesne wnętrza, nasze domy bardzo pięknie prezentują się, kiedy na jednej ścianie wisi na przykład jeden taki potężny, gigantyczny tego typu obraz. Dobrze, przechodzę teraz do malowania kwiatów. Naniosę sobie na razie odrobinę samej farby, jasny, blady róż z odrobiną bieli. Kwiaty też nie będą takie hiperrealistyczne, ponieważ one muszą nam się tak stylistycznie wpasować oczywiście w resztę naszego obrazu, więc będą również takie delikatne, łączące się z całą resztą, z tkaniną, z kobietą, z tłem. Wszystko, co jest tu namalowane, musi być bardzo dobrze zsynchronizowane ze sobą. Ciemniejszym kolorem wyznaczę sobie na razie lekkie same kontury płatków. Oraz środek. I teraz delikatnie małą szpachelką, którą muszę oczywiście dobrze wytrzeć, postaram się rozjaśnić płatki. Ten róż delikatnie teraz poparcie przybija. Ja pracuję tylko tak naprawdę częściowo, nakładając więcej farby na same krawędzie, natomiast ku części tej środkowej zdecydowanie zmniejszam już nacisk, dając szansę, aby ten kolor spod spodu również uaktywnił się. Kwiat zaczyna nabierać kształtu, ale i pewnego trójwymiaru dzięki takiemu zabiegowi. Teraz możemy nieco przyciemnić sam środek, pokazując więcej głębi. Też oczywiście takimi samymi odpowiednimi kolorami, jakie pojawiły nam się tutaj wszędzie dookoła.
ciemniejszy sam środeczek. Cieniuteńkie, wydrapane linie środka, na zakończeniu których mogą pojawić się na przykład żółte, pomarańczowe końcóweczki, które będą pięknie, popatrzcie, łączyły nam się z kwiatami oraz z elementami kimona. Dobrze, i kolejne kwiaty w taki podobny bardzo sposób tworzone na bazie kolorystyki właśnie między bielą, bladym różem, odrobiną nawet bladej żółci. Takie niemalże półprzezroczyste na tym naszym bardzo pastelowym, takim abstrakcyjnym tle. Róż możemy doskonale łączyć również z ciemnym fioletem, nadając w niektórych miejscach więcej głębi. Do tej stronie również chciałabym stworzyć jeszcze taki większy kwiat. Popatrzcie, wydrapując nawet częściowo farbę, uzyskuję kolorystykę, która już jest pod spodem. Bladym błękitem po tej stronie poprawimy delikatnie płatki, które tutaj pięknie się również będą prezentowały. Przeróżne odcienie pojawiają mi się teraz, ponieważ cała kolorystyka farby łączą się pięknie ze sobą. Nieco teraz ciemniejszego karminu, który również fantastycznie łączy się z fioletem. Nieco przyciemnimy sobie tutaj ten dół, pokazując więcej odcieni ciemniejszych. Pokazujemy w ten sposób głębiej, w jaki sposób światło i cień układają nam się.
niektóre kwiaty mogą być tylko bardzo delikatnie, bardziej zarysowane gdzieś w tle. One mają lekko tutaj nachodzić na nasz cały ubiór, tak, aby tak pięknie łączyć się z nim, aby w pewnym momencie nie wiadomo było, gdzie kończy się strój tak naprawdę, a gdzie zaczyna się sam kwiat czy płatek. To, w jaki sposób stworzycie tą kompozycję, oczywiście w dużej mierze zależy od Was samych. Można tutaj stosować zarówno różnorodną, ciekawą kolorystykę, dodać sobie jakiś kolor, na przykład przewodni, który będziemy chcieli zastosować. Jeszcze odrobinę gdzieś kwiatuszków, które pojawią nam się leciutko w tle, w zarysie. Możemy sobie oczywiście łączyć takie barwy cieliste z różem, robiąc różnego rodzaju subtelne, na przykład rozjaśnienia. Możemy dodać sobie jeszcze elementy, na przykład gdzieniegdzie jakichś ciekawych liści, które nam się również mogą pojawić. Cieniutkie pociągnięcia łodyżek. No dobrze, moi kochani, będziemy zmierzać ku końcowi. Jeszcze odrobinkę tutaj dodatkowego jakiegoś cienia, takich elementów troszeczkę jakby liści.
I myślę, że cała nasza praca jest już bardzo ciekawie skomponowana. Musimy również pozostawić w niej taką subtelność, pewną lekkość. Nie możemy więc tutaj również aż za bardzo przesadzić z formą. No dobrze, sądzę, że już wystarczy. Mam nadzieję, że z wielką przyjemnością będziecie mogli namalować tego typu obraz przedstawiający troszeczkę tak abstrakcyjnie alegorię pomiędzy kobietą a pięknymi kwiatami. Dziękuję Wam dzisiaj pięknie za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.